Cześć! W Magenta Team wierzymy, że... Życie to Rozmowy. Życie to rozmowy. A najlepsze rzeczy dzieją się wtedy, kiedy zaczynamy ze sobą szczerze gadać. Dlatego dzisiaj zapraszamy Cię do podsłuchania rozmowy, w której nie było żadnego scenariusza. Prawdziwej, bez udawania i bez ściemy. Może zainspiruje Cię do burzenia własnych barier, otworzy Cię na jakąś zmianę, a może po prostu utwierdzi w przekonaniu, że idziesz dobrą drogą. Dzisiaj rozmawiać ze sobą będą Alek Beck, dyrektor controllingu. Wspieram i challenge'uję biznes w osiąganiu celów. Kamil zajmuje się rozwojem produktów chmurowych. Zaczynamy! Powiedz to z tą chmurą, co się dzieje z tą chmurą? Co to jest? No, chmura jest. I A co robisz w tej chmurze? co ja robię w tej chmurze? Ja w głównej mierze staram się pomóc krajom, czyli u nas w nomenklaturze mówimy na to nadkosi. Pomagam krajom w tym, aby jak najlepiej usługi chmurowe, czyli mówimy tutaj o wszelakich serwisach, produktach, nie wiem, firm trzecich, aby je dostarczyć do klientów w jak najlepszy sposób. Pomagam przy rozmowach z klientami. Pomagam, aby wynegocjować też jak najlepsze ceny dla klientów. Pomagam w szkoleniach, czy to klientów, czy też osób, które są bezpośrednio w krajach, aby jak najlepiej sprzedać i zrozumieć dany produkt. No ale jak to działa, Kamil? Bo ty jesteś w Warszawie, nie w centrali w Bonn, a jednak pracujesz jakby nie dla nas, jak dla polskiej spółki, raczej tylko bardziej dla grupy. I to Jak też to jest dzięki chmurze, skonstruowane? bo dzięki chmurze mamy teraz dostęp do tego, żeby z każdego miejsca połączyć się i rozmawiać z innymi osobami, z innymi krajami. Natomiast też bardzo często podróżuję, czy to właśnie, tak jak wspomniałeś, do centrali w Bonn, czy to do innych krajów, Czechy, Grecja, Chorwacja, Węgry, bo ja głównie zajmuję się tutaj Europą Środkową, Wschodnią. U nas jest to taki podział, który nazywa się B2B Europe i tam właśnie wchodzi około 8 krajów. Więc ja praktycznie głównie tym się zajmuję. W Bonn, w centrali jestem tak 2-3 razy do roku. A ty jak często jesteś w Bonn? Ja jestem, jak już wspomniałem, dyrektorem controllingu na Polskę, więc tak naprawdę moje relacje z Bonn, jak są jakieś duże spotkania lub ewentualnie jak mam jakieś warsztaty, bym powiedział około 2 razy w roku jestem w Bonn. No głównie moja praca skupia się na polskiej spółce, na polskiej jednostce. Wspieramy tak naprawdę planowanie, czy to biznesowe, czy tak naprawdę potem egzekucję wszystkich tematów. Jest dużo projektów, w których jesteśmy zaangażowani, ale bym powiedział, no oczywiście bardziej ze strony finansowej. No bo co kryje się pod tą nazwą controlling? Bo to w niektórych osób może wzbudzić jakiś tutaj niepokój, bo wiadomo, kontrola nie kojarzy nam się zbyt dobrze. To jest najwyższa forma zaufania, jak wiemy. O co chodzi? Tak naprawdę chodzi o to zarządzanie finansami. To, że po pierwsze, że mieć pewność, że to, co w naszych księgach, wynikach jest, że wiemy, co tam się dzieje, że potrafimy tym zarządzić, zamanedżować. Też naszą rolą jest powiedzieć, jak widzimy, że coś w jakimś innym, może nie najlepszym kierunku idzie, żeby na to zwrócić uwagę, czy tak zwany ten management attention właśnie spowodować. Ale z drugiej strony, jak też biznes ma, czyli właściciele biznesu mają jakieś wyzwania, jakieś problemy, jakieś challenge, no to też ich wspierać. Oczywiście głównie chodzi o te wyzwania finansowe. Więc bym powiedział, jesteśmy takim właśnie wspierającym, ale z drugiej strony też challengerem, no bo też głównym naszym zadaniem jest, żeby osiągać jak najlepsze wyniki finansowe. A gdzie ty masz największą satysfakcję ze swojej pracy? Ja mam tak naprawdę, ja jestem dosyć nietuzinkowy, bo moja satysfakcja jest na kilku jakby platformach, tak bym ładnie powiedział. Bardzo lubię rozmawiać z klientem i dostawać feedback, że pomogłem mu tak naprawdę otworzyć oczy, nie wiem, na dany produkt, na możliwości jakiegoś produktu, to, co możemy dzięki temu zrobić i coś, co ja bardzo lubię, czyli zwiększyć produktywność. Czyli teraz ładnie się na to mówi, work smart, not hard. Kiedyś mówiło się na to trochę inaczej. Ja już od małego bardzo kombinowałem, jak mogę coś zrobić, ale żeby nie za bardzo się przy tym narobić. Dlatego bardzo lubię swoją pracę, bo pokazuję teraz ludziom, jak można zrobić coś o wiele szybciej, łatwiej i mieć czas na rozmowy. Okay. A oto karty do rozmów. Wylosujcie pytanie i dowiedzcie się o sobie jeszcze więcej. To słuchaj, to ja otworzę, ty możesz wylosować, to zobaczymy, jak to działa. To może wysypmy je na środek, jeżeli nie masz nic Wiesz przeciwko. co, możemy je wysypać. Tak, No, tylko odwróćmy, trzeba je odwrócić. polosujmy, żeby nie było, że to jest coś ustawione. Słuchaj, to jeszcze tą ostatnią, a ostatnia nie chce wyjść. Na pewno jakaś tajemnicza. Udało się. To ja wezmę tą ostatnią.
No to skoro dawaj. nie chciała wyjść, z jakimi ludźmi lubisz przebywać? Ja bym to rozszerzył, może pracować, bo to jest też powiązane najfajniej pracuje mi się z osobami, które są sfokusowane na cel, z jednej jakby z tej perspektywy, a z drugiej jednak otwarte, jak do tego celu dojść. Czyli, że jakby są zdeterminowane, ale szukają najlepszych rozwiązań. Tak jak trochę jak ty mówiłeś, że tacy trochę open-minded, ale sfokusowani jednak na działanie, którzy rozmawiają, ale jak przychodzi moment końca rozmawiania, to działają. Więc z takimi. A ty? Ja mam bardzo podobnie. Ja bardzo lubię rozmawiać, więc ja czasami muszę siebie stopować, bo czasami schodzę na jakieś różne inne tematy, ale też bardzo lubię pracować z osobami, które wiedzą, co zrobić, jak zrobić i dla nich ten cel jest najważniejszy i nie ma to znaczenia, czy zrobią to sposobem A, B, C, D, tylko liczy się gotowy target. Więc z takimi osobami najbardziej lubię przebywać i z osobami otwartymi. To też jest bardzo dla mnie ważne, aby osoba nie była zamknięta, tylko właśnie była otwarta na rozmowy, na doświadczenia innych, bo każdy z nas mógł przejść inną drogę i ma zupełnie inne spojrzenie na dany temat, dane jakieś inne rzeczy. To co, następna karta? To teraz ja losuję. Oczywiście. Jakich korposłów i skrótów używasz w pracy? Okej. A jakich nie używasz? Jakich używam? Bardzo często z racji tego, że jestem w chmurze, więc mamy bardzo dużo skrótów. ASAP, czyli oczywiście, że musi coś być zrobione na wczoraj, ale również SaaS, PaaS, IaaS. Dla rozwinięcia to jest Software as a Service, Platform as a Service i Infrastructure as a Service. Są to jakby różne oblicza chmury, za co albo provider, który ma tą chmurę obliczeniową, albo my jako klient, tudzież partner jesteśmy odpowiedzialni. I to mniej więcej tym się głównie charakteryzuje. Wiesz co, no ja najczęściej tych finansowych, czyli te tak zwane revenuesy, czyli przychody, EBITDA, czy tak naprawdę taki zysk operacyjny. No i wszystko to związane jest właśnie z grupą, te nadkosy, centrala, no sporo jest tego, ale najbardziej w tym obszarze finansowym. Wiemy, że oboje macie międzynarodowe doświadczenia. Jak to było? Teraz ja zapytam. Co ci dają te międzynarodowe doświadczenia i jak one wyglądały przez twoją tutaj może całą ścieżkę kariery, bo wiem, że już trochę chyba pracujesz w T-Mobile. Wiesz co, w Deutsche Telekomie pracuję od 17 lat, z czego 8 w Niemczech, 9 w Polsce. Co mi to dało? A wiesz co, myślę, że otwarcie na zupełnie nowe perspektywy, ja wiem, to jest takie może górnolotne i bardzo niekonkretne, ale żeby to jeszcze bardziej skonkretyzować, to powiem, że wiesz co, mi się zawsze dało, że jestem człowiekiem otwartym, byłem na wymianie zagranicznej, na studiach 2 razy i mi się wydało, to już mnie nic nie zaskoczy. No i jednak muszę powiedzieć, że zaskakuje. Te kwestie kulturowe, to tak naprawdę można te różnice kulturowe zrozumieć poza jakimiś takimi oczywistymi oczywiście, to zrozumieć dopiero po pewnym czasie, jak się gdzieś mieszka, ale potem też jakby wziąć część tego, co jest w tej kulturze też dla siebie i czerpać z różnych źródeł, że no jednak może trzeba 2-3 spotkania więcej zrobić, może nie 10, ale może 2-3 więcej, żeby jednak te główne rzeczy nakreślić, a z drugiej strony no pewnie, no jak mamy tam jakiś bardzo mało prawdopodobny przypadek, to nie musimy nad nim mieć 10 spotkań i spędzić 10 godzin rozmawiając, tylko może jak on się wydarzy, to wtedy się spotkajmy i wtedy omówmy rzeczywiście, bo to jest mało prawdopodobne, więc jest to, co mi dało, że takie trochę różne spojrzenie na niektóre rzeczy, które dla nas są oczywistością. A tobie? Ja z racji tego, że pracuję w dziale DCS, kolejny skrót, Digital and Cloud Services, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, to mam możliwość pracy i jakby opieki, tudzież wsparcia różnych krajów, tak? Czy będzie Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Chorwacja, Grecja. Mówimy tutaj właśnie o tej Europie środkowo-wschodniej. Ta różnorodność kulturowa, o której wspomniałeś, ona na pierwszy rzut oka nie jest widoczna, ale im dłużej współpracuje się z tymi osobami, widać, że są pewne niuanse, które odróżniają
nas jako osób, które pracują w Polsce, czy też w Czechach, wszędzie jest niby ta sama, a troszeczkę inna formuła pracy. I dla mnie jest to bardzo ciekawe, odkrywanie tego tak naprawdę. I potem troszeczkę przystosowywanie się, tudzież manewrowanie, jak z takimi osobami współpracować i przekładanie tego na swoją pracę. Więc ja staram się też, tak jak ty bardzo ładnie powiedziałeś, zaczerpnąć trochę tutaj z tej niemieckiej metodologii pracy i polskiej, aby to ładnie połączyć. Ja też staram się to robić, miksować i dobierać tak, aby po prostu te moje doświadczenia, które nabywam przy współpracy z innymi krajami, przekuć na jak najlepsze rezultaty. Zawsze, wiesz co, pamiętam takim swoim faux pas, które zrobiłem i o którym w ogóle, znaczy na pewno wielokrotnie nawet je popełniłem, nie będąc tego świadomym, bo mniej więcej po roku, jak już mieszkałem w Niemczech, to miałem cultural training, bo wyjeżdżałem na 3 miesiące do Stanów. No ale to właśnie jakby dostałem to, bo wyjeżdżam do Stanów, no więc tam jest inna kultura. Przynajmniej takie było założenie kolegów z HR-u, dlaczego powinienem to zrobić. I rzeczywiście miałem takie 2-godzinne spotkanie i tam generalnie były takie trochę testy, takie właśnie jakby zinterpretował daną sytuację. No i był jeden taki przykład, no wychodzisz z kantyny po lunchu, nagle widzisz osobę, jakiegoś kolegę, którego nie widziałeś ponad rok, znacie się tak w miarę okej, no i się przywitaliście i on do ciebie mówi, musimy się zobaczyć na lunch, a ty mu odpowiadasz, pewnie musimy się zobaczyć na lunch i się rozstajecie, idziecie dalej i pytanie było wtedy do mnie, jak tą sytuację ja bym zinterpretował. Myślałem, no, że się spotkaliśmy i że było fajnie, no i że pewnie tam kiedyś przy okazji się może kiedyś umówimy na lunch. Co pani się tak na mnie popatrzyła, bardzo zdziwiona i powiedziała, no to w Stanach dokładnie tak to zrozumieją. Ja mówię, no to fajnie, no, ale w Niemczech nie. Ja powiedziałem, że nie rozumiem, ona powiedziała, no bo w Niemczech, no to jak taka jest deklaracja, no to ta osoba, która pierwsza powie, że się spotkajmy, no to generalnie powinna wysłać zaproszenie. I to już jest, to jest bardzo serio commitment, jak się mówicie, że się zobaczycie nawet tak w luźnej rozmowie. Ja mówię, okej, no to powiedziałem, no to ja chyba parę razy jakieś właśnie faux pas strzeliłem. Więc trzeba też w sobie taką wyrobić, jakby to powiedzieć, wrażliwość na to, że jednak ta komunikacja, to nam się wydaje, że coś mówimy albo coś przekazujemy, a możemy jednak, a ktoś może to zrozumieć inaczej, tak? Przez jakieś swoje, bym powiedział, szablony kulturowe, no i na to trzeba uważać. Tutaj to też taka anegdota z Grecją. W Grecji jest bardzo ważne siadanie przy stole. Okay. Kto usiądzie w którym miejscu, znaczy tam bardzo hierarchicznie. Już nie będę wchodził w szczegóły, ale trzeba bardzo jakby uważać albo wiedzieć, że coś takiego występuje, gdy mówimy tutaj o biznesowych spotkaniach. Czy nawet biznesowo. Biznesowo, dokładnie tak. Więc słyszałem kilka takich historii, gdzie było różnie i to na przykład osoby właśnie, które przychodziły do stołu, pytały się, gdzie mogą usiąść i to były osoby też średniego, wyższego szczebla, aby to hierarchicznie wszystko ładnie poukładać. Więc tak jak mówię, każda kultura jest inna. Ale cieszę się, że my tutaj w T-Mobile mamy możliwość jakby zobaczenia i współpracy z takimi ludźmi. To bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym, że mogę się tutaj rozwijać i patrzeć na inne kraje, na inne kultury. Więc to jest bardzo fajne, że mamy możliwość takiego rozwoju. No i właśnie możliwość tego czerpania. Tak, czyli znalezienia czegoś innego, co byśmy normalnie nie zrobili, a jednak podejrzenia i zaczerpnięcia tych najciekawszych rzeczy. I właśnie tak, w praktyce burzy się bariery. To co, dołączasz?